Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania jednego z orędzi Jezusa Chrystusa, jakie przekazał do wielkiej mistyczki i służebnicy Bożej, Barbary Weigand. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Moje dzieci. Tego właśnie chcę was dzisiaj nauczyć. Świat zmierza do tego, aby wyrzucić wszystko za burtę, aby podważyć wiarę i wyrzucić ją ze świata, ponieważ nie chce już używać wiary w swoim planie, bo narody stały się bezbożne, a moja ręka ciąży nad moim ludem. Jeśli lud Boży zboczył z właściwej drogi, wtedy pozostawiam go jego losowi i woli, a jeśli jest pozostawiony jego woli, wtedy postępuje zgodnie z jego wolą, a ja dałem mu, człowiekowi, wolną wolę, aby mógł wybierać między dobrem a złem. To jest jego test, aby wybrać między dobrem a złem. Uczyniłem tego człowieka podobnym do mnie, wycisnąłem na nim mojego ducha, aby po zakończeniu czasu próby rządził ze mną, i już nie był poddany, już nie był ujarzmiony, nie, po tym czasie próby człowiek będzie rządził ze mną, od wieczności do wieczności. Teraz dałem człowiekowi wolną wolę w czasie jego próby, aby ten drugi duch, którego natychmiast usunąłem z mojej obecności na wieczność, nie mógł mnie oskarżyć o złe postępowanie. Jeśli teraz człowiek nadużywa swojej wolnej woli, aby mi się nie podobać, aby gardzić moim prawem, aby deptać moje przykazanie, zostawiam mu jego wolę, a człowiek z dnia na dzień pogrąża się coraz bardziej w nikczemności, pod bestią. A ponieważ moje miłosierdzie jest większe niż wszystko, człowiek w swej nikczemności może sobie tylko wyobrazić i pomyśleć, dlatego już na ziemi muszę dać człowiekowi, od czasu do czasu odczuć moją sprawiedliwość, aby go sprowadzić na właściwą drogę, aby pokazać człowiekowi, że tylko ja jestem Bogiem. Teraz nadszedł ten czas i nie jest on już odległy, a wręcz jest to już świt, w którym narody zostaną poddane surowej karze, i w którym dobrzy będą musieli cierpieć razem z niegodziwymi. Dlatego już w ostatnim moim nauczaniu powiedziałem, że ci, którzy pozostaną mi wierni, otrzymają mojego ducha w sobie i wchłoną go w taki sposób, że ukażą się swoim wrogom jakby otoczeni promieniem światła, gdyż będą stąpać przed nimi ze śmiałością serca, i nie będą się bać złych, tak że ci źli będą potulni i bojaźliwi wobec tej osoby, ponieważ zobaczą, jak bardzo są bezsilni w całej swojej niegodziwości. Nadejdzie czas, kiedy każdy będzie musiał stanąć na własnych nogach i stać mocno, kiedy brat nie będzie mógł patrzeć na brata, siostra nie będzie mogła patrzeć na siostrę, ponieważ karcenie będzie surowe i gorzkie. I widzicie, ponieważ wiara jest tak zachwiana wśród ludzi, nawet wśród najlepszych, i wszystko sprowadzają oni do tego, co naturalne. Trudno jest wychować coś dobrego, jeśli ci, których posyłam wśród ludu Bożego, sami nie są głęboko zakorzenieni w pokorze, która jest fundamentem wiary, życia wiary. Dlatego powinniście we wszystkich doświadczeniach i próbach, którymi was kołyszę, iść spokojnie, pamiętając o słowach, które wam przekazałem wiele lat temu, powinniście wyjść poza siebie i robić to, co wam każe robić. To musi być hasłem wszystkich członków przymierza miłości we wszystkich przejawach, jakie się ujawniają, we wszystkich wysiłkach i ofiarach, jakie podjęli, a w których jednak nastąpiło coś przeciwnego, i postępować spokojnie i trwać mocno w wierze, albowiem przyjdzie czas, kiedy jedni będą się obrażać na drugich i gniewać, ponieważ ludzie są pozostawieni sami sobie. A jednak świat będzie zbawiony, a to wszystko jest tylko dowodem mojej boskiej miłości. Nie chcę zrujnować człowieka, tylko zbawić go rózgą korekty. Pracuj dalej, tak jak to robiłaś od tamtego czasu, w ciszy nad duszami,
które są do ciebie przyprowadzane, a nadal będziesz doświadczać cudów łaski. Nadejdzie czas, kiedy będziecie bardziej obojętni, tak obojętni na wszystko, że będziecie myśleć, że żyjecie w raju pośród największego ucisku. Tak, obiecuję wam to i wszystkim tym, którzy idą z wami krok w krok, którzy pracują nad przygotowaniem przymierza miłości, że będą pławić się w takim komforcie pośród ucisku, jak gdyby wszystko miało być dla nich tylko pieszczotami i pociechami. Ale aby to osiągnąć w tobie i we wszystkich tych, których przeznaczyłem do zbawienia mojego ludu, to jest w kapłanach, zakonnikach, rodzinach chrześcijańskich, których chcę zapisać do przymierza miłości, a którzy pozwolą się zapisać, staną jak skały w szumie morza. Gdy wody utrapienia spłyną na ich głowy, oni będą stać spokojnie. Od tych, którzy mi ufają, nie spadnie ani jeden włos z ich głowy, nie będą zgięci. Dlatego wytrwajcie. Trwajcie mocno w wierze, zaufaniu i miłości, niezależnie od tego, czy wierzą ci, którym to przekazujecie, czy nie. Jest to bowiem wielki błąd i podstęp szatana, że udało mu się w XIX wieku doprowadzić nawet najlepsze dzieci mojego Kościoła do tak czarnej wiary, że przyczyniają się do podważenia wiary w cuda, mocą której w moim Kościele zostało ukształtowanych tak wiele dzieci, tak wielu świętych. Wiara w cuda biegnie jak złota nić od początku mojego Kościoła do XIX wieku, a teraz, tak teraz, duchy chcą powstać i wymyślać to, co nadprzyrodzone, czego do tej pory intelekt człowieka nie wymyślił. Niech ci księża, którzy trzymają się takich uczonych duchów, zaawansowanych w nauce, spróbują, czy nawracają grzeszników swoją nauką, czy wprowadzają duszę do życia zbawienia, i czy wprowadzają duszę choć trochę dalej w miłość Bożą, przez taką nagą wiarę, wtedy zgodzę się z nimi. Ale powiadam wam, przyjdzie czas, kiedy się odwrócą i powiedzą: Panie, zmiłuj się nade mną, biednym grzesznikiem. Przyjdź, o Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj mnie, bo zginę. Tak, wtedy uwierzą, że muszę czynić cuda. Ale to wszystko jest rózgą dyscypliny, którą karcę ludzi i sługi moje, ponieważ odeszli od dziecięcej wiary, pozostawiam ich własnemu rozumowi, a oni nie wiedząc o tym, oddają się swemu rozumowaniu. Lecz czymże jest nauka wszystkich ludzi, nawet całego świata razem wziętych, wobec wiary i nauki jednego dziecka Kościoła katolickiego, które wciąż jeszcze wierzy dziecinnie i pobożnie. Dlatego nie mylcie się, jeśli tu i ówdzie zdarzają się jakieś rzeczy, bo musicie być szkoleni, musicie się jeszcze uczyć. Pokora jest matką wiary, a wiara wymaga przede wszystkim głęboko zakorzenionej pokory jako swojego fundamentu. Dlatego, aby utwierdzić pokorę w tobie i we wszystkich członkach przymierza miłości, sprawię, że przyjdzie na ciebie wiele rzeczy, których nie zrozumiesz, a jednak musisz i będziesz wierzyć, ponieważ cała moja święta religia, cały mój święty Kościół jest azylem, w który członkowie muszą wierzyć bez zrozumienia. Ja mieszkam pośród was, a wy nie rozumiecie. Ja mieszkam w was, w waszych sercach, i mówię z wami jednym językiem, a wy mnie nie rozumiecie, bo jesteście stworzeniami, nędznymi istotami, a ja, wasz Stwórca i Pan, muszę mieć nad wami prymat. Mogę tylko żądać od was, abyście pokornie poddali się moim przykazaniom i uwierzyli moim słowom. Ale ci, których mi powierzycie, jeśli będziecie trwać w głębokiej, prostej, dziecięcej wierze, będą zbawieni, nawet jeśli będzie to na skraju grobu. To będzie nagroda, którą dam wam, za twardą jak skała, stanowczą, dobrą wolę. Bez szydełkowania, bez zwątpienia, będziesz tylko spokojnie szedł dalej, nawet jeśli będzie jeszcze trochę lżej, ale pełny dzień, pełne światło, rozbłyśnie dopiero wtedy,
gdy zakończy się twoja życiowa droga. Wtedy ujrzycie wszystko w świetle, tak jak ja sam to widzę. Wtedy wszystkie plany, które miałem, aby ukryć przed wami światło, abyście nie rozumieli niektórych rzeczy, staną przed wami jawnie, a wy dołączycie do wszystkich aniołów i świętych w hymnie pochwalnym z zachwytem i uniesieniem. Wielki Boże, wysławiamy Cię, Panie, wychwalamy Twoją siłę, przed Tobą kłania się ziemia i podziwia Twoje dzieła, jak byłeś przed wszystkimi czasami, tak pozostajesz na wieki. Patrzcie, dzieci moje, ten hymn pochwalny, który ja sam wkładam w usta duszy miłującej Boga, spełni się dopiero wtedy, gdy wejdziecie do tej światłości, która jeszcze tu w tym życiu wydaje się wam ciemna, gdy wejdziecie do wiecznej chwały. Nawet jeśli wprowadzam duszę i przypisuję jej część mojej wszechwiedzy, bo przez tę duszę chcę innych przyprowadzić, innych poprowadzić i pokazać im, jaki jestem dobry, to jednak to światło jest tylko ciemnością, bo wszyscy musicie wyznać, że jesteście słabymi, nędznymi stworzeniami przede mną, które moja ręka stworzyła i które muszą się kłaniać mojej woli. Ale ilekroć ten hymn jest śpiewany, pamiętajcie, co powiedziałem dziś wieczorem. W wieczności, przy złotej bramie, będziesz wiedział tylko to, co znaczy ten hymn. Dlatego nie szydełkujcie i nie wątpcie, jeśli niektóre rzeczy pozostają dla was ciemne, bo nawet uczone duchy, które są obeznane w teologii lub w światowej mądrości i nauce i chcą być uczone, wszystkie one są tylko biednym kolorowym motylem przed moimi oczami, który wydaje się piękny, ponieważ nosi jasne kolory, które mu dałem. Tak więc każdy, kto uważa się za wykształconego w tej mądrości i nauce, którą ja, jego Bóg i Pan mu dałem, ponieważ chcę przez niego pouczać innych i pokazać, jak wielki musi być duch, który może stworzyć takie rzeczy w nędznym ludzkim sercu. Oto ty, biedny uczony, który nie chcesz już wierzyć w cudowne rzeczy, jesteś barwnym motylem, który cieszy się kolorami i bawi się, za którym biegają dzieci i biją brawo, którego chcą złapać, a którego ja niszczę na ich oczach i zanurzam w grobie rozkładu. Oto i ty, ty duchu wysoko uczony, motylem jesteś, któremu dałem naukę, a gdy ci ją odbieram na granicy grobu, zapadasz się z powrotem w proch ziemi, z której cię wziąłem. Ale dziecięcej wiary, tej prostej, dziecięcej wiary, której chcę was nauczyć i do której bardzo pragnę, abyście powrócili, nikt nie będzie mógł wam odebrać, pójdzie ona z wami przed złotą bramę, przed wielką bramę, która zamyka czas i prowadzi do wieczności. Dziecięca wiara przejdzie z wami do pełnego widzenia, do pełnego światła, i zobaczycie wszystko, co wydaje się wam ciemne, w pełnym świetle i blasku, i zrozumiecie, dlaczego tak wiele rzeczy pozostawiłem wam ciemnymi w tym czasie próby. Musicie bowiem wiedzieć, że tylko ja jestem Bogiem, że tylko ja rezerwuję dla siebie poznanie nauki mądrych. Pamiętaj o tym. Po pierwsze, masz być kształcony w szkole krzyża, abyś nauczył się nieść krzyż, który włożyłem na ramiona każdego człowieka w mądrym zamiarze, który ja sam rezerwuję dla siebie. Bo to, że stworzyłem jednego bogatym, a drugiego biednym, że temu dałem przeznaczenie do nauczania, a tamtemu do pracy, temu wielki talent, a tamtemu słaby talent, to wszystko jest tajemnicą, którą ja sam rezerwuję dla siebie. Po drugie, wszyscy, którym wkładam ten liścik do rąk i którzy go czytają, powinni mieć dziecięcą wiarę we mnie, wierzyć, że mam moc ostrzegać moje stworzenia, i że mam również miłość i moc przekonać, że je kocham, i chcę użyć do tego biednego, niegodnego stworzenia, któremu nikt nie może udowodnić, że posiada mądrość, którą w nim działam i wylewam na nich z książek lub ze studiów. Po trzecie, wy, członkowie przymierza miłości,
Powinniście okazywać mi całkiem bezinteresowną miłość bliźniego. Musicie okazywać wszystkim ludziom gorące serce, serce współczujące, serce dobroduszne, a tam, gdzie nie możecie praktykować cielesnych uczynków miłosierdzia, tym bardziej musicie używać duchowych. Jednym słowem, mały statek, który płynie w przymierzu miłości, nie powinien dać się przewrócić falom, bez względu na to, jak wysokie by one były. Powinien płynąć z falami, czy to pod górę, czy z góry, zawsze mając oczy na maszcie. Maszt jest zwrócony ku Bogu, ku mnie, jest jednym słowem miłością do mnie. Czy zrozumieliście mnie, dzieci moje? Miłość chce w tobie wzrastać. Nie proszę was o nic innego, jak tylko o to, byście spokojnie szli dalej we wszystkich uciskach i okolicznościach, jakie się pojawią, traktując z tą samą miłością wszystko, co stanie na waszej drodze, poprzez słowa pociechy i zachęty, gdziekolwiek możecie je zastosować. Mówiłem wam wielokrotnie, dawno temu, że kiedy miecze się ścierają, kiedy krzyk biada rozbrzmiewa po całym świecie, będzie to kosztowało wielką bitwę, ja wyślę moje sługi jako posłańców pokoju, i przez nich świat będzie zbawiony, Kościół będzie kwitł. Oto ja potrzebuję silnych mężczyzn, silnych dusz, które wspierają mój Kościół przez modlitwę, ofiarę i zadośćuczynienie, i wybrałem ich, aby trwali mocno w takich czasach. Wybieram do tego tych wszystkich, których wprowadzam w przymierze miłości i którzy pozwalają się wprowadzić. Wszyscy oni staną jak skały w czasie burzy dziejowej, nie zachwieją się w wierze.